Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku prosto z terminala w Belem. A jedziemy gdzie? No ty mów miasto. Do São Luís. Serdecznie zapraszamy w tą podróż. W sumie nie wiemy, co będzie dalej, ale czas pokaże i wy zobaczcie razem z nami. Ahoj przygoda. Mogę wam pokazać już, jaki mamy autobus. Takim autobusem Jim Joyem jedziemy. O, już ludzie wsiadają, więc możemy wsiadać. Tu już pan zebrał nasze bagaże, są w środku, jak widać plecaki leżą. Bagaże odprawione. Tak, tu są nasze, które idą do środka. My będziemy na górze, więc zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Podróż nie będzie łatwa, no bo ja dalej z chorób nie wyszedłem. Mam, nie wiem jak to powiedzieć, jak to się mówiło lekko. Rzut na dupie. Można tak powiedzieć. Duży pan na chami wyszedł i kurde, nie mogę sobie z nim poradzić, a mamy 17 godzin jazdy. Dobra, może jakoś wysiedzę, nie wiem, zobaczymy. Starość nie radość. 40 puka drzwiami i oknami. Robicie. Zmieniecie. To zamień szybko, bo ja zaraz... Dobra, wsiadamy do autobusu, chodź. Pan sprawdza jeszcze bilety, czy na pewno jesteśmy w dobrym autobusie. Obrigada. Zobaczymy. Dobra, fotele wyglądają w miarę chyba spoko. O, jest i nasza miejscówka. Zaraz się rozsiądziemy. No dobrze, przygotowałem sobie bluzę, bo chyba będzie zimno w nocy. Tu już jest lodówa, co dopiero w nocy, chociaż pełny autobus to nie jest źle. Zobacz, miejsca na nogi jest dużo, nawet. No a weź się połóż. O, no to tutaj będzie ktoś na kolanach komuś. Nie no, masakra, dobra. Bardzo nisko się kładą. Ciekawe. Więc jak ktoś się przed nami położy, a w nocy zawsze każdy kładzie się na maksa, no to nogami nie ruszę. I syna będzie mi robiła z bluzy kółko teraz, bo czytaliśmy, że najlepiej w takim kółku usiąść, żeby go odciążyć. Nie wiem, masakra. Jestem przerażony. Proszę. Gniazdo do siedzenia jest. Osiadaj. Test miejscówki. A few moments later. I jak? No, mało wygodnie, ale aż tak nie boli rzeczywiście teraz. Jak się siada, to już kurna mać, no My kiedy mi niedługo się już... stworzymy poradnik jakiś medyczny w tych O vlogach Boże. przez ciebie. Tu włos wrośnięty, wcześniej było rozwolnienie, wcześniej była choroba, a teraz jeszcze hemoroid. Po prostu jakaś masakra, masakra kurna. Jakaś klątwa nas O dopadła, Jezu, zła strasznie. passa u Kamila. Znaczy, nie, zdrowotna. Ale miejmy nadzieję, że to już ostatnie przygody i zaraz będzie git. Tymczasem my ruszamy za sekundę i widzimy się niedługo. Cześć wszystkim z kolejnego dnia. Potoczyło się to tak, że dojechaliśmy do São Luís, dokładnie tu. Tu mamy terminal, jak widzicie. Z tego terminala chcieliśmy złapać od razu autobus do miejscowości, w której chcemy jechać, czyli takiej. Lecz niestety okazało się, że te autobusy dopiero wyjeżdżają o godzinie 19, a na miejscu byśmy byli dopiero o godzinie 1. Problem polega na tym, że żaden nocleg nas nie wpuści o tej porze, więc musieliśmy znaleźć tutaj nocleg. Więc właśnie z tego terminala zobaczyliśmy, że tutaj są takie chałupki. Przyszliśmy tutaj z plecakami, pani nam dała pokój. Targowaliśmy za 80 rieli, czyli za 52 zł. Co prawda pokój jest jaki jest, ale nam to nie przeszkadza. Telewizor z Netflixem, z YouTube'em, po prostu proszę jaki wypas. Spaliśmy na folii, tu jest normalnie folia. Cały ten jest obity folią. Krzesło i wiatrak, który był całą noc włączony na maksa na nas. No i łazieneczka. Łazieneczka jak łazieneczka, więcej nie trzeba. W sumie jest ok, no nie ma tylko tam przykrywki i prysznic duży. I tam nawet siedzi ta pani, jak widzicie. A Justynka robi nam teraz śniadanie. Bo o 6 rano mamy autobus, więc mamy jeszcze 40 minut do autobusu, więc zjemy tylko jajeczniczkę i teraz będzie przed nami następne 5 godzin jazdy
autobusem. Ale zdrzesz teflon, dziewczyno, co ty? Co patelnia teflonu już dawno nie widziałam. Musimy dojechać tam, gdzie chcemy, bo podobno jest tam piękny park narodowy, ale jak jeszcze tak blisko terminalu, to powiem wam, że nie spaliśmy. Jesteśmy na terminalu. Chcę wam pokazać chałupy, które w ogóle zauważyliśmy właśnie z dołu. Jak widzicie, tak wyglądają budynki i różowy był nasz, ten po prawej, bo Pousada to jest tak jakby hacienda, czy taki nocleg. No i jak widzicie, jesteśmy na terminalu i taką firmą będziemy jechać. Cisnę, więc ciśniemy. Już praktycznie dojeżdżamy w sumie. Większość czasu żeśmy przespali, ale pokażemy wam ciekawy patent, jaki robimy na to, że oni tutaj mocno włączają klimę i naprawdę mocno wieje. Widzicie, autobus jest taki zwykły i tu mamy takie dziury. Nie mamy tego do zakręcenia klimy, jakbyśmy chcieli, więc znaleźliśmy sposób i wtykamy w te dziury skarpetki. I już nic nie wieje. Można. Wysiadamy zaraz i idziemy szukać noclegu w sumie tak naprawdę. Nie mamy noclegu, nie mamy nic. Jest strasznie drogie te noclegi przez Booking i Airbnb, a wczoraj znaleźliśmy ten nocleg tak po prostu. No i przez to, że znaleźliśmy tak go z ulicy, to był taniej, więc trochę na to liczymy, ale chodzenie z plecakami z panem hemoroidem jest problematyczne. Z panem Kamilem też. Chodzimy od hotelu do hotelu i pytamy. Ceny są dość duże, bo 200 reali chcą za jedną noc. No nic, szukamy, zobaczymy zaraz, czy uda nam się w ogóle coś znaleźć. Nie wiem, kapie mi z nosa, jak nie wiem, masakra. No gorąco jest, Ło, gorąco. z tymi torbami. Jestem wszystkim, ale dobra, działamy. Tutaj też już pani powiedziała 200. Nie, 220 powiedziałam. Tak, no na początku. Ile to Ale jest? pytaliśmy się, czy zrobi taniej. Powiedziała, że za 200 to 132 zł. A Za jest noc. taka temperatura i wszystko, że po prostu masakra. A jak patrzymy na Bookingu czy na Airbnb, to te hotele są po prostu za takie ceny, a jeszcze bez żadnych opinii, albo jak mają, to jakieś mega słabe, więc tu zobaczyliśmy, że pokój jest w miarę Pokażę wam. okej. Pani nam jeszcze sprząta pokój. I Mamy chwilę. stwierdziliśmy, że już trudno, Ale taki będzie, pokój. tanio nie jest, ale zostajemy tutaj. I tu jest i klima, i wszystko, i mamy... Poprzedni na wycieczce, bo widać Tak, piasek. widać piasek z poprzedniej ekipy chyba. Najgorsze jest to, że poszedłem zapłacić i schyliłem się nad biurko pani i mi kapało z brody prosto na to biurko. No, żar tropików jest niemiłosierny. Idziemy zaraz na miasto szukać wycieczki, dodatkowo autobusu na pojutrze od razu i coś do jedzenia. Poszliśmy na miasto, szukamy wycieczki. Chcemy wam pokazać. Tu nam polecał ChatGPT, że jest super wycieczka Keates, jakieś Expeditions. Oni powiedzieli, że jest sezon, więc panie zapomnij, że sobie jutro gdzieś pojedziesz z nimi, więc szukamy dalej. Idziemy do drugiego. Próbowaliśmy coś znaleźć do jedzenia i nic nie ma. Nic, wszystko jest zamknięte. Tutaj o 18 otwierają w ogóle coś do jedzenia, więc do 18 będziemy żyć na tym jogurcie chyba. No a teraz idziemy się dowiedzieć tutaj. Tu nam czat polecał São Paulo. Zobaczymy, co tutaj nam powiedzą. I uwaga, chociaż znalezienie wycieczki poszło nam dość szybko. Już wypełniamy sobie dokumenty, już zaraz zapłacimy. A generalnie, jeśli nie wiecie, to my jedziemy dokładnie tutaj w takie miejsce. To jest Le Cois Maranhenses. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam, ale mniej więcej tak. Chodzi o to, że jak jest świeżo po porze deszczowej, to w wydmach zostaje taka błękitna woda, w której można się w ogóle kąpać. No i w ogóle pięknie to wygląda, więc chcielibyśmy to sprawdzić, jak to wygląda na żywo. Jeżeli chodzi o same wycieczki, to macie różne możliwości. Są tripy całodniowe, kilkugodzinne, kilkudniowe, także naprawdę jest w czym wybierać. Jedzie się takim jeepem z napędem 4x4. Mapka tego parku wygląda w ten sposób. My będziemy zwiedzać dwie laguny. Dwie najważniejsze to jest Laguna Azul oraz Laguna Bonita. I taki trip będzie trwał od 9 rano do 7 wieczorem, także zostajemy tam na zachód słońca. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze, będzie słonecznie. I taka wycieczka kosztuje 240 reali, czyli to jest 152 zł od osoby. W cenie nie jest dostępne jedzenie, tylko sama wycieczka. Dobra, wycieczkę mamy, to przeszliśmy się po mieścińce. Chcemy wam pokazać, jak wygląda. Zobaczcie, tu mamy taką rzeczkę, jakie jachciki sobie pływają, normalnie jak nad Zalewem Zegrzyńskim. O kurna, widzisz to? No. O ja. No dobra, trudno. O Jezu, jak się przyklejam do ziemi teraz. Miętą pachnie.
No bo to, tak, bo to wlazłem w gumę, no. Jest jeden tylko mały problem, pamiętajcie, jak chcecie coś zjeść, to nie zjecie. Przyszliśmy tu, ale wszystko zamknięte. Ogólnie generalnie w takich, tutaj w tym... Już majaczy bez jedzenia. Dawno nie dostałeś kopa w dupę? Nie w dupę nie, bo No tam właśnie. jest kolega i mi przeszkadza ten kolega bardzo. To uważaj. Generalnie właśnie tutaj jest siesta od 11 do pierwszej. Wszystko jest zamknięte. Praktycznie wszystko. Prawda, jest tam taka restauracja otwarta, ale sami biali ludzie. I tak cholernie drogo Więc raczej. Pewnie, nawet tam nie zachodziliśmy, bo stwierdziliśmy, że pewnie będzie mega drogo. A co prawda chcielibyśmy też zjeść coś typowo brazylijskiego. Oni mają takie mięsa na szpadzie, nie pamiętam jak to się nazywa. I doszliśmy do, proszę bardzo, jak ładnie. Ta-da. Kawałek pustyni, piasek bielutki, aż razi w oczy. Można sobie wejść do wody tutaj. Justynka już wbija. Rzeka i ciepła woda, Justynka mówi. Widzę, że nawet na skuterach można śmigać. Proszę, skuter zasuwa tam. Chcemy zjeść mięsa na szpadzie, pokazać wam, a przy okazji sami stestować. To jest typowo brazylijskie danie. Do takiej lokalnej knajpy idziemy, próbujemy dojść. Idziemy dalej, szukamy. W międzyczasie mogę wam pokazać, jak mieszkają lokalni. Proszę, takie domeczki mają. Oni zawsze mają połączone te domki, jedno z drugim. Od razu. Następny domeczek. Tutaj to akurat jakaś firma. Ale tak to wygląda. Wszyscy oczywiście motocyklami jeżdżą. I się nie dziwię. Jest żar tropików. Motorkiem najprzyjemniej, chyba że masz samochód z klimą. Albo skuter. I tak się tutaj mieszka. Jesteśmy tak troszeczkę bardziej na obrzeżach tej mieścinki, ale niedaleko. O, technologia, proszę, butle z gazem do wożenia. Na 2 butle z gazem jest miejsce. Jest. I rozwozi. I uwaga, dochodzimy. To jest to. Churrasqueria do Marcony. Proszę. Jest dużo ludzi, więc może spróbujemy tu zjeść. Podobno fajna knajpa z miejskim jedzeniem. Zaraz się przejdziemy, zobaczymy co tu mają. Tak, ryż, makarony, fasole, kasze, kuskusy i tak dalej. Mam jakieś sałatki. Każdy sobie nakłada. Tak wyglądają talerze. Czyli takie miejskie żarcie. A tu macie mięsko. Proszę bardzo. Ale ładnie pan robi. No i tutaj sobie czekacie na swoje mięsko. Bierzecie ile potrzeba. Proszę, ze szpady pan nakłada. Cyk. Coś czuję, że zjemy. Kiełbasa. Proszę bardzo. Po jednej, cyk, cyk. Nie no, fajnie. Testujemy prawdziwe brazylijskie jedzenie. Justynka oczywiście wzięła całą sałatkę i trochę mięsa ze szpady. Jakiegoś pan jej dał. Nie chciałam tyle, ale chciałam jeszcze inny rodzaj, ale on mi dał tyle tego, że już innego nie wzięłam. No trudno, testujemy. Podobno bardzo dobre jest takie churrasco. Dobra, jak kwarkówka smakuje. Zobaczcie, mam 2 kotleciki. Dobra. Aż mi oczy wykręciło. Ja jeszcze dostałem kiełbaskę na testa i mam 2 takie kotlety. To na testa mam trochę ryżu, takiego żółtego. To jest chyba kuskus z czymś jeszcze. O, Justyna zakochana. A się bałaś tak, że będzie niedobre. A, widzisz, wiedziałem gdzie cię zabrać na żarcie. Teraz ja potestuję. Najpierw próbuję tego kuskusa z czymś. Groszek, fasola chyba. Jakaś mała kukurydza. No spoko. Ryż spróbujemy. Ryż jak ryż, ale ja wolę ten czerwony, bo on jest pikantny lekko. I tutaj był jeszcze ziemniak z marchewką i z czymś jeszcze. Na słodko, bo marchewka bardzo słodka. Bardzo dobre. Czas na test mięsa. Najpierw testujemy kiełbaskę. Niestety bardzo słona. Czuć, że to jest po prostu jak chorizo trochę bardziej. I lekko kwaskowa. Ja nie lubię kwaskowych chorizo, ale powiem szczerze, że jest w miarę dobra. No i spróbujemy teraz mięska. Ale pycha. O kurde. Dobra, już wiem co w Brazylii będę jadł. Churrasco, tylko jeszcze zobaczymy jaka cena. Ale bardzo dobre mięso z szpady. Ja mam lekko przesuszone, chyba długo było po prostu, bo to był jeden kotlet, zobaczcie. O, bo on wyglądał tak. I pan go ze szpady, żeby ściągnąć, to go przekroił, ale jest naprawdę dobre mięso. Bardzo dobre mięso. Ja jeszcze sobie wziąłam arbuzika na deserek. Czas chyba się ogarnąć z tym jedzeniem, bo już jestem na etapie, że czuję jak mi udo o udo się ociera, więc to już nie jest dobry znak. Idziemy teraz do mniej przyjemnej rzeczy, ale powiem wam, że tutaj płaci się za talerz. I na przykład tak jak pan, zobaczcie, na talerzu możecie naładować kupę, po prostu aż się wam wysypuje. I 3 kawałki mięsa. Tu akurat pan znowu ma kiełbasę, ale tego mięsa mają naprawdę dużo. Proszę bardzo.
O, patrzcie jak ładnie, pan kroi sobie, pyk. I takie mięsko macie z grilla. Nie no, miodzio. A my idziemy teraz do płacenia. 76. Zaraz przeliczymy i sprawdzimy, ile dokładnie to wychodzi na złotówki. Przeliczyliśmy, to wyszło nas 49 tam z hakiem złotych, także 25 złotych za osobę, za takie jedzenie i my nie nakładaliśmy sobie jakoś mega dużo, także uważam, cały talerz, nie? że to nie jest jakaś tam zła cena, no spoko. Pycha. I naprawdę było bardzo dobre, teraz oczywiście mogłem wykałaczkę wziąć, więc jak będziecie tutaj, to proszę bardzo, tu sobie wpadnijcie. Naprawdę bardzo dobrą miskę mają. Otwarte jest do godziny 15, więc też fajnie, bo możecie sobie przyjść tutaj na obiad tak jak my jemy. No ale w każdym razie polecamy. No i jak was tutaj autobus wysadzi w tej miejscowości, zapomniałem znowu nazwy, na górze macie miejscowość, to tak naprawdę naprzeciwko w tym cisnę branko, możecie kupić bilet powrotny, my to właśnie robimy, tylko pamiętajcie, godziny otwarcia są takie, że 5:30 otwierają, 11 zamykają i znowu o 1 otwierają. Pani sobie siedzi, u pani kupujecie bilety i macie do wyboru albo São Luís, z którego ruszaliśmy, albo Tutoje. To jest troszeczkę dalej, bardziej na prawo, bardziej na wschód, ale my nie chcemy do Tutoi, bo chcemy wrócić do São Luís i stamtąd jechać już na górze po lewej macie napisane dokładnie gdzie. Jednak kosztuje to 65 od osoby, czyli taniej w drugą stronę mamy, no może i dobrze. I stąd będziemy startować o 6 rano, więc jutro wycieczka. Dzisiaj jeszcze wyjdziemy na miasto wieczorkiem, żeby wam pokazać, jak wygląda ta mieścinka wieczorkiem. No jest sklep jakiś. Sklep, dobra, szukamy tienda. Jesteśmy w markecie, robimy małe zakupy i wam pokażę coś ciekawego. Proszę, nie wiem czy widzicie, no weź nie zabieraj tej pary, no. Specjalnie fajne, to psuję. taka nowość. Tak, że mamy taką parę, która na sałaty i na takie zielonki sobie opada i cały czas macie świeże przez to. I to jest taka chłodna para wodna chyba, nie? Chłodna? Nie jest chłodna, ale po prostu para wodna, pyk. I macie wszystko świeżutkie, zieloniutkie. Fajne, to jest ciekawe. Pierwszy raz widzę takie rozwiązanie. Drodzy Państwo, w związku z tym, że jesteśmy w egzotycznych krajach, będziemy jeść egzotyczne owoce. Nie no, ale nie ma nic innego. Ja bym chciał coś innego. Zobacz, tam jest papaja. Mamy ananaski takie małe, fajne. Ananasek w ogóle nazywa się tutaj abacashi. Abacashi i kosztuje 9 reali, czyli jakieś 7 zł czy 6. Taki malutki ananasek. I macie jeszcze bananki na haczykach. Za kilogram 7,5 riela, czyli jakieś 5 zł za kilo. Wracamy z dużego Mercado do domku. Zrobiliśmy jakieś zakupy, typu coś tam na śniadanie, no bo jutro jedziemy na tą wycieczkę. Jedzenie nie jest w cenie, więc jakąś granolę, bo używanie kuchni kosztuje 40 rieli. Tak, dodatkowo musielibyśmy zapłacić 40 reali, żeby sobie jajecznicę usmażyć, więc super. I w ogóle chciałam powiedzieć, że bez mikrofonu czuję się ograniczona. Od dzisiaj ja noszę mikrofon, bo tak w ogóle to jest mój i to nie ja tym razem zepsułam mikrofon, tylko Kamil. Nie, sam się zepsuł. Dobra, ale problem jest taki, że nawet chcieliśmy kupić ten mikrofon, ale nie było gdzie. Mamy jednak nadzieję, że gdzieś w Brazylii się uda, ale tymczasem przepraszamy, że jest po prostu jak jest i musimy się dzielić tym jednym mikrofonem. No ale wytrzymacie, dacie radę. Obyśmy my dali radę. Tak, dokładnie. I uwaga, robimy drugie podejście do zwiedzania miasta, więc już jest ciemno. Jaki zachód tam! Nie no, ładnie, zobaczcie jakie kolory w ogóle piękne są zachodu. Zaraz będzie coraz ciemniej. Księżyc się do nas uśmiecha. Dokładnie, i ja wam pokażę, nie wiem czy widzicie, ja spróbuję zrobić jeszcze większego zooma. Zobaczcie, że ten księżyc ma banana na dole. Jest inny niż u nas, więc tutaj jest zabawny księżyc. Uśmiecha się, tak jak Uśmiecha. ludzie, a w Polsce jest inny księżyc i ludzie się nie uśmiechają. Taka sytuacja. No ale Tak. zobaczcie, wchodzimy już w dzielnicę turystyczną oczywiście, już widać światełka, tu już pizza, tu lody, tutaj i tam też. Tak, po 18 wszystko zjecie co chcecie, do 18 musicie głodować. Chyba, że tak jak my poszliśmy na drugi koniec miasta i udało nam się znaleźć coś do jedzenia. Proszę bardzo, i macie tak, sklepiki oczywiście z odzieżą, jak chcecie, proszę, na wakacje. Wszystko sobie Ale kupić. nie jest tanio, drogo jest, powiem szczerze. Tak, 100. Patrzyłam taką zwykłą jakąś narzutkę, taką wiecie, plażową, to 150 reali. Zwykła szmatka na szeń kupiona byłaby za pewnie 20 zł. Ta torebka 80 reali, czyli jakieś 60 parę złotych na przykład, nie? Idziemy dalej.
Przejdziemy się wzdłuż wody, będzie bardzo dużo tam pewnie Zresztą barów, restauracji. Idziemy już przy rzece, jak widzicie, pełno ręcznych wyrobów, jak zawsze wieczorami. Tu już wszystko było oczywiście pozamykane. To było pusto, jak szliśmy. I tak się cały czas rozstawiają, jeszcze nie wszyscy są. Proszę, złoto, nie złoto, złoto podobne i takie inne wyroby. Tu możecie zjeść sobie frytki, pani robi. Restauracja na restauracji, restauracją pogania, nie? No właśnie, aż się głodna zrobiłam. O, tam ile ludzi siedzi. To idziemy dalej. Proszę, odbiliśmy w jedną z bocznych uliczek. Zobaczcie, jaka fajna restauracyjka. Kolorowymi lampkami. Kolorowymi lampkami. Jeszcze dalej są oczywiście parasolki, nieodłączny element turystycznych uliczek. Nawet macie budkę telefoniczną, w której nie ma telefonu, ale jest. Będzie nawet muzyczka na żywo, proszę, pan będzie śpiewał, grał. Mamy następną knajpę z parasoleczkami właśnie, jak Justynka wspominała. Wszystko, co chcecie. I możecie zjeść nawet homary, proszę bardzo. Więc... Przeszliśmy się kawałek dalej, zboczyliśmy ze szlaku turystycznego i jak widać tu się bardzo dużo dzieje, bardzo. Generalnie zobaczcie, no, na ulicach pustki, cisza, o, jakiś ten się wygłupia, starego poniosło, się tak, wiesz, nie ekscytuj, bo ci ten kolega wróci. Tak już mogę zacząć chodzić chociaż. No, także generalnie faktycznie tylko tam coś tam się dzieje więcej, tutaj jak widać niezbyt dużo. No ale daleko to miasta nie zwiedzimy, jak ja będę siedział tylko przy takich sklepach. No tu jak widzicie, kto stoi. Oczywiście, no jak. I tak już stoję 5 minut. No co, no trudno, tak to jest z żonami. Nie panowie? A few moments later. No i co? I stary wpadł w pułapkę, naciągnięty. Teraz będę pachnieć, proszę bardzo, secret. Generalnie to jakiś czas temu zbiłam swoje perfumy. No i szczerze mówiąc, no to nie są takie, których Pani bym sztuka. używała. No ale trzeba się pocieszać tym, co jest, więc szkoda mi teraz wydać 400 czy 5 na perfumy. Więc za 70 zł padło na takie sekrety. W sumie są bardzo podobne zapachowo do Caroliny Herrery, a ja uwielbiam pantofelka. Szczególnie jak jest tak gorąco, takie jakieś perfumki lekkie, no to się przydają, no mimo wszystko. Ja to uwielbiam pachnieć, więc dla mnie to w ogóle ja już miesiąc Starczy się jestem. myć. Ja już jestem miesiąc bez perfum i zaraz kopa w dupę dostaniesz. Powoli wychodzimy ze sklepu, ale oczywiście jeszcze nie wyszła do końca ze sklepu, już otwiera, już. Chcecie je moje? To chyba sobie mogę testować, tak? W ogóle dajcie znać w komentarzach, jak wy macie, bo Kamil jest taką osobą, że No. to na te perfumy? Takie dobre kupiłam? No i gdzieś się znał jednak. Dajcie znać w komentarzach, jakim typem osoby jesteście. Czy taką, co jak coś kupi, to może leżeć i zanim to użyjecie, to minie jakiś czas, czy taką właśnie jak ja, że wychodzicie ze sklepu i najlepiej już albo to założyć, albo właśnie się popsikać, albo no. Ja bym się psiknął, ale na przykład następnego dnia. O, patrzcie, już pół butli. Nie pachniałam miesiąc, teraz będę, wiesz. Dobra, idziemy coś zjeść. Zobaczymy, co tam mają ciekawego. Realnie tak naprawdę nie jestem w ogóle głodny, ale stwierdziłem, że jak już Justyna będzie jadła, żeby nie jadła sama, to ja spróbuję. Och, jaki troskliwy ty jesteś. Tak, no bo ty mi powiedziałaś, że nie zjesz, bo jak ja nie będę jadł, to ty nie będziesz jadła. No a potem, a mi się nie chce jeść i przez to muszę jeść. No właśnie, no. Dobra. No to tak zmusza cię potem, no mówi, tłusty jesteś. Nikt A. ci nie uwierzy w te twoje bajki. No ale taka jest prawda właśnie, to jest najgorsze, że taka jest prawda. I tam jest taki tacos z tapioki robiony, więc testujemy coś z tapioki, zobaczymy Pokażemy co to wam będzie. potem. Zaczyna coraz bardziej żyć to miasto, proszę bardzo, tam ktoś już gra, muzyczka na żywo, to już w ogóle trzeci pan, który gra taką muzyczkę po drodze, coraz więcej. Tylko że my jesteśmy takimi ludźmi, że o tej porze już leżymy w łóżku zazwyczaj. Dlatego o, ale piesek. O, jaki fajny. Ale fajny. Słodki, ale jak jemu gorąco musi być tutaj. To się nazywa Pomeranian chyba. Za mną macie następnego pana. Tam też śpiewa, proszę. No dużo jest tych takich muzyczków na Dużo żywo. śpiewaczy. Ludzie sobie siedzą przy piweczku, przy jakiejś tam kolacji. Tu jeszcze jest taki transport łódkowy. Mogę wam pokazać. O, ludzie się zabierają. Bo niektórzy mieszkają troszeczkę dalej, nie w samej tej miejscowości. Poszliśmy do naszej budki, ale okazało się, że niestety, bo Justynka bardzo chciała zjeść burgera, że burgery będą za pół godziny, ale tapiokę już ma. Taka buda, proszę bardzo. I ja będę próbował coś takiego. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem
widzieliśmy, a lubię testować, to jest tapioka z kremowym mięsem. Kosztuje to 25 rieli, czyli na złotówki to wychodzi 16,50. Szkoda tylko, że to ja byłam głodna, a on będzie jadł. No a ja mówiłem, to zjedz sobie takie tapioki. Dlaczego nie? Bo tu są też na słodko, z kokosem możecie zjeść z jakąś nutellą i tak dalej. Ale Justynka nie lubi tapioki, chociaż nigdy nie jadła. Jadłam. Kiedy jadłaś? Jadłam z tapioki takie te kulki. Kiedy? A ty myślisz, że tylko z tobą jem? No chyba tak, no. Nie, no właśnie nie. Jadłam kiedyś coś bez ciebie, sobie wyobraź. Przyszła tapioka, pokaż jak wygląda. Tak to wygląda, tak się prezentuje. Taka szarpana jest to, nie wiem, to jest wołowina czy wieprzowina? A nie wiem nawet sam. Pachnie dość ładnie. Za 16 zł taki pierożek, można powiedzieć. No nie wiem, czy to warto, ale dobra, testujemy. Bardzo twarda tapioka jest sama w sobie. Na początku jak się gryzie, to mam wrażenie, że gryzę styropian, taką utwardzony. Mięso dobre, szarpane, ale ja mam jeszcze z serem żółtym, a ja nie zamawiałem z serem. Coś ciekawego. Uważam, że warto spróbować. Justynka też oczywiście ugryzie. Spróbowałbym jeszcze wersji na słodko, bo są. Naleśnik w innej postaci. Uważam, że ciekawe. Teraz Justynka. Spoko nawet, smaczne. Nie wiem co więcej powiedzieć. Ten naleśnik taki twardawy po prostu, ale na dzień jest smaczne mięso, dobry ser. Jest naprawdę git. Trochę jak wafle ryżowe. Nie, no warto spróbować, no bo to jest takie też tradycyjne danie, jedno z brazylijskich dań. Chcesz zamówić sobie drugie jednak? Dobra. Przez to, że Justynka boi się zazwyczaj zamawiać, póki czegoś nie spróbuje, to na jej placka czekaliśmy ponad godzinę. Bo wszyscy dookoła pozamawiali po prostu wcześniej. Ja zamówiłem jako pierwszy dostałem, a później czekaliśmy godzinę na tego jednego placuszka, no. Niestety, no mamy nauczkę. No ale dobra, powiem wam coś więcej na temat tej tapioki, bo trochę poczytaliśmy i okazało się, że to jest robione z takiej gumy tapiokowej i to jest bardzo zdrowe, bo jest bez glutenu i jak wrzucicie to na patelnię, to się pod wpływem temperatury rozpuszcza i klei się jako jeden placek, więc smażycie to bez masła, bez tłuszczu, bez niczego, więc jest bardzo zdrowa tak naprawdę tapioka. Ale ma dużo węglowodanów prostych, więc taka aż zdrowa to nie jest. Ale dobra wersja dla ludzi, którzy nie mogą jeść na przykład glutenu. Także akurat to jest spoko. Dobra, wrażenia nam zostały złe. Tapioka była dobra, ale godzina czekania, plus liczyli sobie napiwek za godzinę czekania. I jeszcze w sumie tak stwierdziliśmy, że za 10 zł to by było spoko, bo to naprawdę była mała porcja, a za 17 to w sumie chyba za dużo, bo biorąc pod uwagę, że za 25 zł mieliśmy dzisiaj obiad taki, wiecie, no na full można było sobie naładować tego wszystkiego, no to uważam, że dość drogo. Trudno, no trzeba było spróbować, no idziemy spać, bo rano wstajemy na wycieczkę, także serdecznie zapraszamy was do oglądania kolejnego odcinka. Wreszcie bo będą coś pięknego. piękne widoki. Już nie mogę doczekać. Wreszcie będziemy zwiedzać, a nie tylko płynąć łódką i Albo jechać autobusem. Dokładnie. Więc serdecznie zapraszamy, dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym odcinku. I zapraszamy do oglądania następnego. Do zobaczenia. Cześć.